Wjeżdżając w ulicę Głęboką, po lewej stronie zobaczymy Plac Świętego Krzyża i kościół parafialny. Jest to najstarszy kościół po kaplicy Świętego Mikołaja. Jest to kościół wybudowany w 1263 roku jako kościół należący do dominikanów. W 1544 do 1611 roku został przejęty przez ewangelików i był świątynią ewangelicką. Spłonął częściowo w największym pożarze Cieszyna w 1789 roku. Jest on pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, więc dla osób, które lubią Kod Da Vinci, można przyjechać do Cieszyna, zobaczyć ten kościół. Więcej już nie powiem. Kościół kryje szczątki wszystkich piastów cieszyńskich i co znakomitej szlachty cieszyńskiej. Z ocalałych nagrobków pozostał tylko do czasów współczesnych XV-wieczny gotycka rzeźba Przemysława I Noszaka, jednego z najsłynniejszych cieszyńskich książąt. Przemysław I Noszak, książę cieszyński, podczas nieobecności króla Czech Wacława IV dostąpił zaszczytu pełnienia funkcji gubernatora Czech. Była to najwyższa po królu godność osoby, tym bardziej nie Czecha, który mógł sprawować takie rządy. Należy pamiętać, że księstwo cieszyńskie od 1327 roku dzięki czy przez księcia Kazimierza I było lennem czeskim. Kazimierz I złożył w Opawie hołd lenny królowi czeskiemu, Janowi Luksemburskiemu. Jadąc dalej ulicą Głęboką, po prawej stronie widzimy Stary Targ, który przed rokiem 1496 pełnił rolę rynku w Cieszynie. Po lewej zaś widzimy dawny dom niemiecki, obecnie bibliotekę powiatową, o architekturze renesansu niderlandzkiego, otwarty w 1800
1998 roku. Właścicielem tego budynku było niemieckie Stowarzyszenie Domu Katolickiego w Cieszynie, ale największa tajemnica kryła się w podziemiu, w piwnicach tego budynku. Przez wiele lat wszyscy cieszyniacy opowiadali, że była tam loża masońska. Ba, powstała tam dyskoteka o nazwie Retro, do której wszyscy mogli przyjść i oglądać wnętrza tej olbrzymiej piwnicy. I każdy mógł zauważyć, że były tam ryciny, były tam płaskorzeźby, które sugerowały, że naprawdę była tam loża masońska. Ja sam tak uważałem, aż natrafiłem na artykuł w portalu Śląska Cieszyńskiego OLX z 14 maja 2017 roku, który chciałbym Państwu zacytować. Miejska legenda głosi, że w piwnicach budynku mieściła się loża masońska, a jej członkowie podczas swoich tajemnych ceremonii wpływali na losy miasta i świata. W rzeczywistości jednak użytkownikami podziemi nie byli wolnomularze, a członkowie Stowarzyszenia Szlarafia. Szlarafia była organizacją założoną w 1859 roku w Pradze przez niemieckich artystów, którzy nie mogli zostać członkami elitarnych stowarzyszeń ze względu na zbyt skromne pochodzenie. Nazwa organizacji pochodzi od słowa Schlaraffenland, czyli bajecznej krainy wiecznej szczęśliwości, obżarstwa i nic nie robienia, o której pisano w średniowiecznych legendach. Głównym celem społeczności szlarafijskiej było obcowanie z szeroko pojmowaną sztuką poprzez przyjemne spędzanie czasu w gronie zaufanych osób. Stowarzyszenie trzymało się z daleka od wszelkich kwestii wyznaniowych czy narodowych, a jego członkami byli wyznawcy różnych religii i narodowości, choć zdecydowaną większość stanowili Niemcy. Pierwsza placówka szlarafii na Śląsku Austriackim powstała w 1886 roku w Opawie. Do powstania siedziby w Cieszynie doszło dopiero w 1907 roku, a to za sprawą kilku batalionów z 5 Pułku Piechoty z Brna, które zostały skierowane do naszego miasta. Wśród żołnierzy znajdowali się członkowie szlarafii, którzy zwrócili się do praskiej centrali stowarzyszenia z prośbą o wskazówki dotyczące stworzenia jego filii. Zostali oni skierowani do Otto Webera, który 6 grudnia 1906 roku zaprezentował cieszyńskim osobistościom cele i zasady działania szlarafii, a rok później został pierwszym zwierzchnim szlarafem kolonii cieszyńskiej. Działalność szlarafii łączono z ruchem wolnomularskim, głównie dlatego, że organizacja była hermetyczna, posiadała swoją symbolikę, hierarchię, a nawet sobie maski. Nie wzięto jednak pod uwagę faktu, że wszelkie ceremoniały miały charakter raczej przedrzeźniający i humorystyczny. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, dyskutowano wtedy o bieżących sprawach i obcowano ze sztuką. Stałymi gośćmi byli miejscowi adwokaci, sędziowie, lekarze, artyści, a nawet wiceburmistrz. Mówienie zatem o szlarafii jako o loży masońskiej i podkreślanie jej wpływu na dzieje miasta jest sporym nadużyciem. Pomnik ku czci legionistów śląskich poległych za Polskę. Pomnik upamiętniający poległych legionistów śląskich, zwanych potocznie cieszyńską Nikę lub Ślązaczką. Pierwotnie autorstwa Jana Raszki, stojący tutaj w latach 1934-1939. Po II wojnie światowej w tym miejscu stał pomnik ku chwale Armii Czerwonej, a ulica Głęboka nazywała się ulicą Armii Czerwonej. W 2005 roku udało się zrekonstruować pomnik i widzimy go w tej oto postaci. Określenie potoczne nawiązuje do mitologicznej Nikę lub Ślązaczki ze względu na ludowy strój cieszyński, w którym jest ubrana kobieca postać na pomniku. Monument poświęcony jest zawiązanemu w Cieszynie 8 sierpnia 1914 roku Legionowi Śląskiemu, zwanemu także Cieszyńskim. Tworzyła go grupa około 600 ochotników ze Śląska Cieszyńskiego oraz Pogranicza Morawskiego. Legion został włączony do Legionu Wschodniego jako część II Brygady Legionów pod dowództwem generała Józefa Hallera. Uczestniczył on we wszystkich kampaniach wojennych w Karpatach, Basarbii, na Bukowinie i na Wołyniu. Autorem pomnika jest jeden z weteranów legionistów śląskich, rzeźbiarz Jan Raszka z Ropicy. Pomnik wykonany został z brązu oraz z granitu i składał się z postaci Nike Cieszyńskiej umieszczonej na wysokim postumencie oraz pamiątkowych tablic upamiętniających szlak bojowy Legionu Śląskiego. U stóp pomnika umieszczono 2 tablice upamiętniające szarże piechoty pod dowództwem porucznika Jana Łyska oraz jego wiersz o brzmieniu: Wyszliście na zew zwycięstwa, zew, wy, śląskiej ziemi pancerz nasz, polskiego ludu łzy i krew, wy, śląska straż.
Na 16 kartuszach umieszczonych u stóp cokołu zapisano nazwy miejscowości na Kresach Wschodnich, gdzie walczył Legion Śląski. 4 kartusze zadedykowano również polskim żołnierzom, którzy polegli podczas wojny polsko-czechosłowackiej w latach 1919-1920. Znalazły się tam miejscowości Śląska Cieszyńskiego, w których stoczono najważniejsze potyczki z Czechami podczas tego konfliktu: Bystrzyca, Karwina, Bogumin i Skoczów. Patrząc po prawej stronie pomnika, widzimy odnowioną dawną oranżerię, w której znajduje się Zamek Cieszyn, organizacja, która ma promować design Śląska, i siedziba kilku innowacyjnych firm. Za pomnikiem znajduje się dawny zamek myśliwski Habsburgów i wielkie zabytki Cieszyna, czyli rotunda Świętego Mikołaja z XI wieku i wieża piastowska. Powiedzieliśmy, że się tutaj wybieramy. Wielu z Was pisało nam o tym, że musimy wziąć ze sobą 2 dychy, ale nie wiem dlaczego, bo wejście tutaj było za darmo i nie ma tutaj żadnych biletów. A tak serio, 2 dychy na Wzgórze Zamkowe trzeba wziąć dlatego, że znajdujący się na nich rysunek to właśnie rotunda Świętego Mikołaja. Oprócz niej jest tu też XIV-wieczna wieża piastowska i browar, który ma prawie 200 lat. Gdybym się urodził przed 100 laty w moim grodzie, u lariszów dla mej lubej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił, chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Saksenbergu w kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Jeśli spacerując po Cieszynie zgubicie drogę i będziecie zastanawiać się, czy jesteście po stronie czeskiej, czy po stronie polskiej, to łatwo to sprawdzić. Jeśli na znakach drogowych widzicie ludzi w śmiesznych czapkach, to znaczy, że jesteście w Czechach. Gdzie masz czapkę, Kasia? Jesteśmy w Czechach. Gdzie jest czapka twoja? Na czeską stronę Cieszyna warto wybrać się na piwo oraz na obiad. Piwo to jedna z rzeczy, które dzielą Cieszyn, bo w Polsce nalewane jest w zupełnie inny sposób. Będąc w Czechach, koniecznie spróbujcie smażonego syra. Czyli sera, który, jak sama nazwa wskazuje, jest smażony, bardzo się ciągnie i jedzony jest zazwyczaj z sosem tatarskim. Niby pożar, a nigdzie się nie pali. No i w Czechach oprócz dziwnych znaków mają też dziwne jagody. I jaka to jagoda? Dziwna. Po podziale Cieszyna w 1920 roku po stronie czechosłowackiej zostały zakłady przemysłowe i na przykład dworzec kolejowy, a po stronie polskiej zabytkowa Starówka i Wzgórze Zamkowe. Na widziska to wagon wychod. Najlewniejsi dostępnej zdenki. A po czesku czerstwe to świeże. Mówiąc mieszałaby czeski i polski, szprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Gdybym 100 lat temu... W polskiej części Cieszyna znajdziemy tak zwaną Wenecję cieszyńską. Jest to wąska, urokliwa uliczka, która nazywana jest Wenecją dlatego, że przepływa tutaj kanał. W przeszłości znajdowały się tutaj garbarnie, ale niedawno została odnowiona i obecnie jest to jedno z najczęściej wybieranych miejsc na spacer randkę w Cieszynie, nie w Wenecji. narodził, byłby ze mnie introligator. U Prochaski bym robił po 12 godzin i 7 złotych brał za to. Miałbym śliczną żonę i już 3 dziecię. W zdrowiu żył 30 lat na tym świecie i całe długie życie przede mną, całe piękne 20 stulecie.
się urodził przed 100 laty i z tobą spotkał. W ogrodzie u Lariszów rwałbym kwiaty dla ciebie, słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Wiatr wieczorami niósłby po mieście pieśni grane w dawnych wiekach. Byłoby lato 1910, za domem by szumiała rzeka. Widzę tam wszystkich nas idących brzegiem, mnie żonę dzieci pod cieszyńskim niebem. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka.